Cześć, jestem Dominika. Witam Cię na moim kanale, na którym dzielę się różnymi treściami związanymi z rozwojem osobistym. Dzisiaj opowiem o czymś, co zna na pewno każdy z nas, czyli o stresie. Każdy z nas na pewno zna to uczucie bardzo dobrze. Spocone dłonie, przyspieszony oddech i tętno, a serce prawie wyrywa się z Waszej piersi. To stres. Mechanizm obronny, który wykształcony został już u człowieka pierwotnego, który miał chronić go przed zagrożeniem. U pierwotnego człowieka stres mijał w momencie, gdy mijało również zagrożenie. Natomiast w dzisiejszych czasach, niestety, stres zostaje z nami na dłużej i nie znika, gdy zagrożenie mija. Mimo że nie jest on ekstremalny, to cały czas jest, cały czas działa. I ma to bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie i życie. Stres to naturalna reakcja organizmu, która jest wbudowana w nasze ciało i umysł od dawien dawna. Gdy nasz mózg wykrywa zagrożenie, niezależnie od tego, czy jest to zagrożenie fizyczne, czy emocjonalne, to włącza reakcję walcz albo uciekaj. Pomaga nam to dokładnie w ten sam sposób, w jaki pomagało człowiekowi pierwotnemu, czyli możemy walczyć albo uciekać przed naszym zagrożeniem. I najgorsze jest to, że mózg postrzega różne sytuacje jako zagrożenie. Nie tylko to, że goni nas jakiś rozwścieczony zwierz, ale również wystąpienia publiczne, nagrywanie przed kamerą, rozmowa w pracy, pierwsza randka. Te wszystkie sytuacje generują stres, a właściwie to chodzi o to, że tracimy kontrolę nad czymś. Bo jak można zauważyć, wszystkie te sytuacje dotyczą różnych osób. Więc nie jesteśmy w tej danej sytuacji tylko my sami. Więc automatycznie nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego wokół i wszystkich wokół. Stres sam w sobie nie jest taki zły. Jeżeli jest krótkotrwały, to dodaje nam energii, mobilizuje do działania, podnosi się adrenalina i jesteśmy w stanie zrobić coś trudnego. Na przykład tak bardzo się zmobilizować do tego, żeby wygrać jakieś zawody, że zrobimy to bez żadnego problemu. Ale w większości przypadków ten stres przekształca się w stres przewlekły i towarzyszy nam każdego dnia. Wielu ludzi zmaga się z objawami, które są bardzo uniwersalne i mogą wskazywać na wszystko. Objawy przewlekłego stresu to nie tylko nerwowość. To też zmęczenie, bóle ciała, bezsenność, a nawet stany lękowe czy depresja. Nawet nie zliczę, ile razy zmagałam się z silnym stresem, wychodząc na scenę Toastmasters, czyli klubu mówców, do którego należę, w celu wygłoszenia jakiejś przemowy. Albo podczas wystąpień w pracy, albo podczas nauki jazdy samochodem, albo podczas powiedzenia cześć jakiejś nowo napotkanej osobie. Z jednej strony mam mnóstwo doświadczeń, które wiążą się z takim negatywnym stresem, który powstaje z tego, że cały czas w moim życiu był obecny stres przewlekły. Moje negatywne doświadczenia związane ze stresem można podzielić na dwie części. Pierwszą z nich jest czas, kiedy byłam nastolatką. Wtedy zaczęłam odczuwać takie delikatne objawy stresu, problemy z układem trawiennym, ciągły ból brzucha, ciągłe takie napięcie w ciele i przez to, że nie miałam odpowiednich technik i narzędzi radzenia sobie z takimi emocjami i ze stresem, to nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Wtedy głównym powodem mojego stresu byli rówieśnicy, ale również moja rodzina. Funkcjonowanie w toksycznym środowisku zawsze ma na nas toksyczny wpływ, zwłaszcza jeżeli jesteśmy dziećmi. Jest też druga część mojego
życia, w której zmagałam się z bardzo negatywnymi skutkami przewlekłego stresu, ale również intensywnego stresu, który odczuwałam na co dzień. I ten rozdział mojego życia niedawno się zakończył. W tej sytuacji powodem nie byli stricte ludzie, ale to, co musiałam robić każdego dnia. Kilka miesięcy temu rozpoczęłam nową pracę. I mimo, że zakres obowiązków, który przejmowałam, był podobny do tego, co robiłam wcześniej, to przytłoczyła mnie ilość zadań, stresu, spotkań, brak możliwości pójścia na urlop, ciągłe branie nadgodzin. Czułam się tak, jakbym była totalnie odłączona od mojego życia. Praktycznie nie pamiętam tych 5 czy 6 miesięcy, przez które ten nadmierny stres towarzyszył mi w życiu. Każdy dzień to była walka. Łzy, nadgodziny, zmęczenie. To wszystko rozkładało mnie psychicznie i fizycznie. Myślałam, że w końcu się poddam. Odejdę z tej pracy i już nie będę nigdy w takiej sytuacji. Ale usłyszałam od mojej terapeutki coś, co dało mi trochę wiary w to, że jestem sobie w stanie z czymś poradzić, z czymś takim poradzić, czyli a co jeżeli przetrwa Pani ten okres takich dużych trudności w pracy, a potem będzie Pani z siebie dumna? Zastanawiałam się nad tym przez bardzo długi czas i pomyślałam, tracę czas, tracę cierpliwość, tracę moje życie tak naprawdę. Ale gdy weszłam w to trochę głębiej, to pomyślałam, że przecież jeżeli coś przyszło do mojego życia, to znaczy, że ja jestem sobie w stanie z tym poradzić. Tylko muszę znaleźć sposób. To doświadczenie zostawiło we mnie naprawdę wielką, głęboką ranę. Ale się skończyło. I teraz umiem sobie poradzić ze stresem, dlatego że zaczęłam świadomie nim zarządzać. Jednak to nie znaczy, że wszystko nagle wróciło do normy w jeden dzień czy tydzień. Teraz wszystko muszę zaczynać od nowa. Również ze moją miłością własną, rozwojem, energią. I mimo, że to jest smutne, że wszystko straciłam w kilka miesięcy, co wypracowałam sobie przez poprzednie lata, to myślę, że musiało się tak stać, żebym w końcu zrozumiała, jak bardzo ważne jest to zarządzanie stresem. Z drugiej jednak strony mam również doświadczenia pozytywne związane ze stresem. Właśnie z tym takim, powiedzmy, pozytywnym. Na przykład stres, który czuję wychodząc na scenę Toastmasters, działa zupełnie inaczej. Czuję, że się trzęsę, oddech mi przyspiesza, nie panuję do końca nad ruchami mojego ciała, a to jest bardzo ważne, gdy uczysz się, jak być mówcą, to gdy słyszę, że mój mózg wie, co mam mówić i słyszę ten mój spokojny głos, mówiący dokładnie to, co chciałam powiedzieć, to czuję taką satysfakcję i opanowanie. Ten stres jest taki pozytywny i on mobilizuje mnie do tego, żeby dotrzeć do tych 5 czy 7 minut, które powinna trwać przemowa i podświadomie wiem, co mam mówić. Wiem, jaki jest cel tego. Więc odbieram to zupełnie inaczej. Dzięki temu, że na tych spotkaniach wychodzę bardzo często na scenę, to uczę się tego, w jaki sposób pokonywać ten stres. A jeżeli robi się to naprawdę regularnie, co tydzień, to ma to bardzo ciekawe skutki w życiu codziennym. Zastanawiałam się, dlaczego właśnie tak odmienne są te dwa rodzaje stresu. Wydaje mi się, że stres podczas przemawiania w klubie mówców, powiedzmy, że są to warunki kontrolowane, jest zupełnie inny, ponieważ wiem, że on jest krótkotrwały i skończy się, gdy zejdę ze sceny. Natomiast również wiem, czego się mogę spodziewać. Wiem, jaki jest mój cel i wiem, że jeżeli popełnię błąd, to nic tak naprawdę złego się nie stanie. Ale w pracy
było zupełnie inaczej. Wymagania ciągle rosły, ale moje możliwości nie. Było coraz więcej zadań, coraz więcej spotkań, coraz więcej pytań, na które nie było odpowiedzi i gdy pytałam kogoś wyżej, to on też nie wiedział. Byłam w stanie pracować na pełnych obrotach tylko przez 6 godzin dziennie. A to sprawiało, że po każdym dniu pracy byłam coraz bardziej wyczerpana. Najgorsze było to, że to moje przemęczenie i ciągłe negatywne samopoczucie zaczęło wpływać również na osoby wokół mnie, a w szczególności na mój związek. Musiałam też zrezygnować z wielu celów, które założyłam sobie na ten rok, na przykład z regularnego rozwoju w klubie mówców. A to było dla mnie źródło radości przez wiele miesięcy. Każdy z Was ma na pewno przykład jakiejś sytuacji, w której było naprawdę bardzo ciężko przetrwać. Ale powiem Wam coś. To mija. Wszystko zawsze mija. Nieważne jak ciężko jest teraz, to minie. Nieważne czy jest dobrze, czy jest źle, to minie. Tego mnie nauczył jeden z buddyjskich mnichów. I właściwie jest to naprawdę bardzo cenne, bo jeśli wiemy, że coś złego minie i później będzie coś dobrego, to jakoś łatwiej nam się żyje. To minie. Zaufaj mi. Dobrą wiadomością jest to, że można się nauczyć tego, w jaki sposób zarządzać stresem. Przedstawię Ci teraz kilka sposobów tego, w jaki sposób możesz podjąć jakiekolwiek działanie, nawet małe, właśnie po to, żeby nauczyć się skutecznego zarządzania stresem. Punkt pierwszy. Wysypiaj się regularnie i odpoczywaj. Nawet nie chcę mówić, jak ważna jest rola dobrego snu w naszym życiu. Bez dobrze przespanej nocy będziemy podjadać, będziemy się bardziej stresować, będziemy się irytować, będziemy robić wszystko nie tak, jakbyśmy chcieli. A powszechnie wiadomo, że dobry sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Warto zadbać o zdrowy sen. Oznacza to m.in. regularną porę wstawania, ale również kładzenie się spać. Warto spać co najmniej 7-8 godzin. I na przykładzie mojego życia odkryłam, że im jesteś starszy, starsza, to potrzebujesz coraz więcej snu. Unikanie ekranów przed snem. Przewietrzona i ciemna sypialnia. Telefon czy komputer najlepiej w osobnym pokoju. Rozciąganie przed snem albo na przykład ćwiczenia mobility. To są rzeczy, które są podstawami dobrego snu. I warto wprowadzić chociaż jedną z nich, aby nieco lepiej odpoczywać w nocy. Oprócz tego zalecane jest to, aby urlop od pracy trwał co najmniej tydzień i najlepiej brać go 2 razy w roku. Jeżeli ktoś pracuje w standardowym systemie pracy korporacyjnym, to zapewne macie do wykorzystania około 26 dni i można sobie podzielić to nawet na 2 tygodnie urlopu 2 razy w roku. Jedną z rzeczy, która u mnie zmieniła całe podejście do tego odpoczynku, podczas pracy zaczęłam sobie robić około 10-15 minutowe przerwy. I zauważyłam, że ma to bardzo dobre skutki. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg może pracować w około 50-40 minutowych blokach bez przerwy. Zwłaszcza, że gdy się skupimy na jakimś konkretnym zadaniu, a nie tylko przeklikujemy się pomiędzy mailami i tak dalej. I ta przerwa daje nam możliwość takiego resetu. Tak jakbyście na przykład robili reset telefonu czy komputera, żeby się wszystko odświeżyło. Drugi punkt. Aktywność fizyczna. Nawet jeśli pójdziesz na 30-minutowy spacer każdego dnia, to będzie to miało niesamowicie pozytywny wpływ na całe Twoje ciało, ale także na umysł. Spacer, aktywność fizyczna pozwalają rozładować napięcie spowodowane stresem.
Możesz również praktykować jogę, która dodatkowo rozciąga Twoje ciało i pomaga skupić się na tu i teraz, ale o tym za chwilę. Niektórzy trenują siłowo. Treningi siłowe też są bardzo dobre. Można wykonywać jakieś ćwiczenia cardio, taniec, cokolwiek, co lubicie robić. Ponieważ ciało potrzebuje ujścia dla tego stresu, dla tych negatywnych emocji, które się w nim skumulowały. I druga sprawa, podczas aktywności fizycznej wydzielają się endorfiny, więc automatycznie nasze samopoczucie jest lepsze. Punkt trzeci. Skup się na tu i teraz. Małe rytuały, na przykład czytanie książki, cisza, muzyka, kąpiel, ale również medytacja, ćwiczenia oddechowe, relaksacja. To wszystko ma bardzo pozytywny wpływ na nasze ciało i umysł. Pomaga również, tak jak aktywność fizyczna, nieco obniżyć poziom stresu i napięcia. Są takie ćwiczenia oddechowe, które można określić metodą 4-7-8. One pomagają obniżyć stres, ale również pomagają w tym, żeby zasnąć. Chodzi o to, aby brać wdech nosem przez 4 sekundy, przez 7 sekund wstrzymać oddech i przez 8 sekund wypuszczać ten oddech. Kontrolując każdy ruch, każdy wdech i wydech. Można sobie zrobić taką kilkuminutową sesję i sprawdzić, jak się będziemy czuli. Po kilku takich sesjach oddechowych na pewno będziecie czuli się spokojni. Podam jeszcze jeden przykład z mojego życia. Ponieważ jestem w trakcie nauki do kursu na prawo jazdy. I miałam już różnych instruktorów i jeden z nich podczas ćwiczeń na placu manewrowym, gdy właśnie jeździłam po łuku, nauczył mnie takiej metody, której wcześniej nie rozumiałam, nie znałam, czyli śledzenie linii, gdy jadę do tyłu. I byłam na tym placu przez godzinę i przez 40 minut jeździłam do przodu i do tyłu. I dopiero gdy zaczęłam naprawdę skupiać się na tej jego radzie, czyli śledź linię, musisz widzieć linię, musisz cały czas widzieć linię, żeby dobrze jechać. To dopiero wtedy, mimo że na początku się bardzo zestresowałam tym, wkurzyłam się na niego i tak dalej, to po tych kilkudziesięciu minutach jeżdżenia w tył i w przód sama, bez tego człowieka w środku, poczułam, że nagle zyskuję kontrolę w ogóle nad tym samochodem, nad tym, co robię i w ogóle nad moim życiem. Więc jednak skupienie się na tym, co tu i teraz, pomaga nam obniżyć stres. Nawet na egzaminie na prawo jazdy. Punkt czwarty. Nie tłum w sobie emocji. Bardzo ważna rada. Ponieważ jeżeli będziemy wszystko w sobie tłamsić, to niestety w końcu zacznie to się przeradzać w lęki, depresje, nerwice, negatywne emocje, których bardzo ciężko jest się pozbyć albo wyżywanie się na swoim partnerze, na rodzinie, na przyjaciołach. A żaden z nas nie chce tego, prawda? Dlatego warto wyrzucać z siebie złość. Na przykład wykrzyczeć się w lesie. Albo jeżeli musicie, to zniszczcie coś, stłuczcie talerz, uderzcie w worek na przykład do boksu. Warto pisać dziennik emocji albo po prostu dziennik myśli. To jest jedna z moich metod, które praktykuję już od chyba 3 lat i działa to bardzo dobrze. Można też wybrać się na rozmowę z psychoterapeutą albo z bliską osobą, ponieważ gdy rozmawiamy z kimś, kto rozumie nasze emocje albo w ogóle tylko nas wysłucha, to mamy takie poczucie, że nie jesteśmy w danej sytuacji sami. Warto też otaczać się wspierającymi i pozytywnymi ludźmi, aby nasz umysł czasami przestawiał się z tego negatywnego myślenia na temat pracy, studiów, egzaminów, spotkań, na to, że istnieje coś innego w życiu. W życiu nie warto skupiać się tylko na problemie, bo życie polega na czymś więcej niż rozwiązywaniu problemów. 5. porada, czyli rób to, co sprawia Ci radość, przyjemność. Na przykład hobby. Małe przyjemności, takie jak taniec, czytanie książki czy muzyka, na pewno będą nam przypominać, że życie to coś więcej niż obowiązki. W życiu chodzi o to, aby się rozwijać, poznawać, smakować, doświadczać.
i cieszyć się, ale równocześnie uczyć się tego radzenia sobie z trudnymi emocjami, ale również poznawać różne miejsca. Życie nie musi być przeżyte pod presją stresu, czy pod presją różnych emocji, czy pod presją innych ludzi. Życie jest piękne i na pewno będziecie mieć dzisiaj wspaniały, pozytywny dzień. Stres może nas przytłaczać, ale trzeba pamiętać, że jest to możliwe, aby przejąć nad nim kontrolę. Wystarczy jeden mały krok, który zrobicie już dziś, aby nauczyć się zarządzania stresem. Musisz pamiętać, że dbanie o siebie jest bardzo ważne w życiu. Nikt nie zadba o Ciebie lepiej niż Ty sam. Bardzo dziękuję za to, że byłaś tutaj ze mną. Jeśli ten film pomógł Ci w jakikolwiek sposób, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję i naciśnij dzwoneczek, żeby były powiadomienia o przyszłych filmach. Mam nadzieję przynajmniej, że takie będą. Możesz również napisać w komentarzu, co Tobie pomaga radzić sobie ze stresem. Być może pomożesz tym komuś innemu. Pamiętaj, że ja na tym kanale dzielę się moimi doświadczeniami. Nie traktuj tego jak porady medycznej. Jeżeli potrzebujesz pomocy specjalistycznej, zgłoś się do odpowiedniej osoby, lekarza, przychodni. Musisz pamiętać, że masz prawo zadbać o siebie. I tak jak powiedziałam wcześniej, tylko Ty możesz to zrobić. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i mam nadzieję, że już nie będziecie się niczym stresować. Cześć! Czy dobrze mnie słychać? Próba. Dzień dobry. Dziwnie wiadomoszka, okej. Dzień dobry. Long time no see. A, E, I, O, U, Y. Ale dziwnie. Zapomniałam. Mocniej. Oddech przyspiesza. Jeszcze raz. Każdy z nas na pewno zna to uczucie. Przyspieszony oddech, mocniejsze bicie serca, spocone dłonie. Jak to będzie tak szło, to się rozładuje ten aparat. Powaga. To poważny temat, trzeba być poważnym. To będzie ciężka przeprawa przez to. Która godzina? 12:40. Super. Moje ciało zareaguje na coś? Jeszcze raz. Ja naprawdę głęboki. I zauważyłam, że faktycznie ma to bardzo duże to będzie to miało nie mogę się skupić. It's a beautiful day to be alive.